Cześć, cześć z miedzianego. Mam jakąś pierwszą rybę tam na zestawie, a zaraz wam powiem, jakie są założenia tego filmu. Jeszcze nie zanędziłem, więc że rzucamy na jakieś 35-40% i zobaczymy. Pierwsza część połowu w sumie całkiem dobra godzina jest, bo 16:42, więc jak będą słabe rezultaty i przewaga będzie tego typu ryb, albo będzie brało słabo, no to zmienię to, co mam ustawione. Zacznę od takiego 3,5 kg pospolitego. Cel jest taki, żeby przetestować, czy w ogóle się da łowić karpie na fluorokarbony. Kiedyś próbowałem, no zawsze nam przyłowy, tak, jako przyłów gdzieś tam z jakimś węgorzem na rosówkę, nie? Albo na jakąś inną rybę, jakieś liny i wtedy amury, karpie nie mają problemu, żeby grać na fluorokarbony. No właśnie, to sprawdzimy, czy potrzeba łowić na plecionki, czy fluorokarbony wystarczą. Także tu na tym zestawie jest czerwone Tutti Frutti. Wszędzie jest ten sam dip. Tu mam żółte Tutti Frutti. No i nowe haczyki sobie kupiłem, dziesiątki, tak dla testu. Rozmiar 10, ale taki kształt. Zobaczymy. Tu mam to samo żółte, na jednym czerwone. Wszędzie mówię te same dipy, żeby już nie mieszać. No i jestem ciekaw. No jest chyba pierwsza F1. Także co? Taki dzisiaj cel. Przy okazji test spota, klasycznie, ale chcę sobie właśnie zobaczyć, tak, czy będą F1 brały i czy może mi je łowić w ogóle tutaj na fluorokarbony. Jak będzie słabo, tak jak wspominałem na początku, to zmieni może na plecionki. Klasycznie, nie wiem, jakieś 12 kg wytrzymałości. To można byłoby sprawdzić jeszcze w tym filmie. I ewentualnie może przypony z mono, normalnej linki. Też jest do sprawdzenia. Jest 17:30 w grze. Normalna temperatura wody będzie przez kilka kolejnych godzin. I o ile ten spot działa, no to powinno dać nam jakieś odpowiedzi. To, co teraz robię. Teoretycznie dalej tam biorą na brzozach, chociaż masa, tam są brzozy. Masa karpia dalej to wychodzi przy okazji tych F1, więc chciałem tu sprawdzić. Co będzie, to będzie. Zanęty wam nie pokazałem. Zanęta jest typowa na tym koncie, czyli full tutti frutti, w bazie jest kukurydza, no i tu w atraktorze jest śmietana. Niczego innego nie mam, bo nie ma możliwości dodania atraktora tutti frutti. Tutaj ludzie coś widzę, że łowią F1. No i pytanie, czy mi przeszkadza fluorokarbon? Tak, w teorii, jak idę gdzieś na karasie, nie wiem, na komarówce, albo idzie się na karasie na ładodze rowkowe, to tam się zakłada takie, no 6-8, coś takiego. Mógłbym w sumie na ryzyku rzucić 6-8. No te są dosyć grube, nie? Te są dosyć grube. Dobra, zobaczymy od 7. 7,7. Na ryzyku najwyżej pobiegam za tą rybą albo reloga zrobię. No bo nie ma sensu walczyć z jakimś karpiem 3-kilogramowym. Dobra, to ja łowię. Jak coś się ciekawego pojawi, to się odezwam kolejny raz. Bym przypon urwał. Zapomniałem, że mam... Albo inaczej. To, że to założyłem mniejszy przypon, to tak, no to od razu chwilę temu to robiłem. Ale co innego chodzi. Zapomniałem zmniejszyć hamulce. Przy mniejszym te już są dosyć mocne te kołowrotki, nie? To o tym trzeba pamiętać, żeby zmniejszyć, ale nawet na ten większy przypon jest F1. Kwestia, po jakim czasie zaczyna działać ta zanęta. Tu znowu coś dużego bije. Z tymi rybami, z tymi karpiami, o widzicie co to jest. Co to jest? Jeszcze żeby to były takie co chwilę, bo takie maksymalnie właśnie 4 kg, to by szybko wychodziły i nie byłoby problemu, ale z takimi... Co jeszcze tu mam? Mam jakieś takie pośrednie? 12 kg 30 cm tylko.
dosyć krótkie, ale dobra, zobaczymy. Tam coś wchodzi, no to czemu by nie. Druga sprawa, dlaczego na ten zestaw biorą ryby, a na prawym nie biorą na zestawie identycznie wyglądającym? Ja to przerzucę. Ostatnio też chyba wam wspominałem, nie? Leżał, został długi czas, nic się nie działo, przerzuciłem i po tym zaraz jak przerzuciłem miałem nagle branie. Też mnie zastanawia jedno. Jak byłoby słabsze brania, to mógłbym sprawdzić ten drugi typ Tutti Frutti. No, ale dobra, póki co, tak, na czerwone biorą karpie, na żółte F1. Tutaj chyba jeszcze ani jednego, a nie, ten był na czerwone, patrzcie, pomieszałem. Mijam się z prawdą, dobra. To co, patrzymy co tu będzie brało przez godzinkę, myślę, tak jak zwykle ja to łowię. Kolejny F1. A znając moje szczęście, to tam na środku będzie znowu karp. W ogóle mógłbym sobie sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Ustawić na tej wędce, która tam nie bierze, bo dalej nie daje ryb. A tutaj coś się zablokowało. Co tu się stało się? Ryba zintegrowała się z pomostem, czy co jest grane? Nie, no co ja teraz mam tutaj z nią zrobić? Wypłynie stamtąd. Dobra. Na tamtej wędce mógłbym dać 6 metrów klips. Dalej to nie ma brania. Czujecie logikę w tym? Sporo osób na pewno tak samo ma, że jeden na spocie działa wam 1 i 2, ale nie 3. Trzeci z jakiegoś powodu rzucany tak samo, rzucany w to samo miejsce nie działa. Też tak macie? To zostawcie komentarz. Okej, to czas się odezwać. Słuchajcie, teraz zobaczymy co to będzie. A przy takim obciążeniu to będzie karp. Jak zwykle pospolity. Dobra, 3-2. Ja, tak jak mówiłem, zrobiłem też dla testu przypony z takiego materiału, już wam pokażę. Na pewno nie w przynętach. Okej, gdzie my mamy tutaj. O, z takiego mono. 22,6 kg. Ono ma chyba 0,57? 0,58. Taką grubość ma ten przypon, ten materiał. I tak zrobiłem, że mam przypon 21. Miałem gdzieś mniej więcej od 15, nawet 17 minut po założone na te dwie wędki. Tutaj jest dalej ten przypon. Tu już zmieniłem i ta ryba wpadła na pleciące 9 kg. Bo coś się dziwnego wydarzyło. Trudno mi powiedzieć co. Tak się zastanawiam. Kombinowałem trochę z zanętą. Może to po części moja wina. Ale musiałbym iść na tamten spocik, może sprawdzić. Skoro testujemy bardziej przypony, to możemy jeszcze potestować je w dalszym miejscu, chyba że się teraz nagle ruszy. Ale patrzcie, tak, na plecionkę 2-kilogramowa F1. Tu jest jakieś branie, ale chyba spaliłem, bo za szybko podniosłem. To nie ta wędka. A teraz tu jest jakieś branie. Dobra, tam się udało, że ryba wróciła. Tu co jest? Mały karpik. I to mnie zastanawia, czy dostaniemy te ryby, co chcemy. Niestety tu na te przypony podpływają same karpie. Same. Chociaż na fluorokarbon na początku widzieliście, że brały F1. Tak później coś się zahamowało na tym spocie, nie wiem. Wiatru jakiegoś takiego mocnego nie ma, chociaż rybę typu karaś, jak miałem 0 do metra prędkości wiatru, lepsze sztuki wyciągam. Częściej się trofki wyciągało na przykład na takim spocie. A tu tak prawie po 4 metry. Nie wiem co tu się stało. Przerwy, duże przerwy. Myślałem, że połowie gdzieś w okolicach 19, a było tylko gorzej. I teraz dopiero 7. Jak włączyłem nagrywanie, tak się coś pojawiło. Tu co jest karaś, no to na pewno nie wygląda na F1. Tu na plecionkę coś jest.
Za dużo jest karpi. To muszę wam powiedzieć. Tu kolejny na plecionkę F1. Kolejny. No, taki miał być test. Może nie połowie za dużo, ale jakieś wnioski mieliśmy wyciągnąć. Jeżeli się za chwilę powtórzy, to przez tą chwilę nagle ryby się zaczęły pojawiać i te F1 na tej plecionce, co zawsze używamy. Jeszcze można byłoby plecionkę, różne kolory testować. Też jest taka opcja. Bo raczej z materiałem mono i fluorokarbonem to za dużo pola do popisu nie ma. Ewentualnie grubością. Grubością jeszcze można byłoby coś pomyśleć. Dobra, postoję jeszcze troszkę. Dobra, muszę się odezwać. Teraz słuchajcie. Zrobiłem jeszcze taki manewr do testu. Tu dałem, tak jak tam przez chwilę miałem na środkowym zestawie fluorokarbon 7,7. Ten materiał, z jakiego materiału jest? 0,35. 0,35, a tu dałem żyłkę z materiału 0,26. Zobaczymy, co to jest. Gorzej będzie, jak wpadnie jakiś karp. Nie wiadomo jaki, duży. A to jest tylko karaś. Zobaczcie, co robi karaś z takim przyponem. No, musiałem zmniejszyć hamulec, jeszcze zmniejszę. I teraz tak testujemy. Zobaczymy, co tu jeszcze wpadnie. Musiałbym zanęcić może spodem. Jakąś tutti frutti jeszcze dorzucić więcej. Troszkę postoję. No, ja jestem lekko zaskoczony tym, co widzę. W ogóle, generalnie to jest przykład tego, co prędzej wspomniałem. Raczej nie powinno się takich małych przyponów używać na tym łowisku. To jest akurat 6,8 plecionka, tak? Wytrzymałości. No, już widziałem tą rybę, już była u mnie, już jest zmęczona i nagle dostaje życia. No, ale generalnie to jest jakiś karp dinki. Teraz pytanie. Nie wiem, jakie to było. Fajnie, jakby to nie był zwykłe lustrzane, tylko jakiś lampasowy. Zawsze poprawiłby ten marny wynik łowu. No ale... No patrzcie, nie chcę odpuścić, a hamulca za bardzo nie mogą jak podkręcić bardziej. Chciałem ją podnieść. Nie wiem, może na razie tak bezpiecznie będę kręcił. Dziwne, że tam na tamtych zestawach nic nie słychać. Rzuciłem zanętę spodem, nic się nie dzieje. No, wygląda, że trzecie podejście będzie skuteczne. Znowu zobaczyła pomost i zaczyna uciekać, ale dobra. Tym razem chyba mogę podnieść. I to jest lampasowy. To jest lampasowy, ale fajnie. Dobra, piękna sztuka. Trochę walki, jak na to, że przypon jest 6,8, a to 11,5. Dlatego tak walczą. Piękna sztuka. Piękna sztuka. Tam się coś dzieje. Dobra, co tu będzie po takim czasie? Tak myślałem. No co to mogłoby być innego jak karp pospolity? Dobra, muszę się tu odezwać, bo tak. Jestem teraz... O, co to jest? F1. Jestem sobie na tym spocie naszym brzozowym dla testu. Mówię, a porównam sobie. Czy tu biorą? Przede wszystkim sprawdzimy. Druga sprawa, czy ten test... Tu jest plecionka, a tu jest fluorokarbon. Patrzcie, teraz na fluorokarbon dostałem F1. Chwilę temu miałem też na plecionkę tutaj. F1, do tego jest jakiś karp, a tutaj na tym przyponie 4,4 żyłkowym dzieje się coś takiego. Pokażę wam to później, jak to już wyjdzie chyba w siatce. Na razie kręcę. Dobra. Chyba trzeba będzie kończyć powoli. Z takich ciekawostek mam wrażenie, że już powoli będzie rotacja. Już trochę czasu nagrywałem parę razy na tych spotach, więc
Może to trochę z tego wynika. Dostałem dwie F1 tutaj na tym pod rząd, a właśnie na tym zestawie z fluorokarbonem zrobiłem taką ciekawostkę, że wrzuciłem sobie haczyki, te, które ostatnio u mnie działały. Mówię, no zobaczymy, bo jest słabo, może to poprawi te wyniki, więc wrzuciłem te Muga huki. Tu mam 8, co prawda, ale przywróciłem te przypony grubości, jakie miałem na początku, czyli tu jest fluorokarbon 19 kg z tym haczykiem. Przypon tutaj, tu chyba zostawiłem plecionkę normalną, ale właśnie zmieniłem na tą Muga huka. Tu mam 5 i patrzcie, jest F1. A chyba najgorzej jest na lince, czy jakby to nazywać, na tym mono, tak, bo to jest napisane żyłka, materiał to wam pokazywałem prędzej, mono 50 lb i chyba najgorzej, a jak już coś tu się pojawia, to wpada karaś na przykład i tu dałem Mugę 6, tu jest jakieś branie kolejne, ale to coś będzie większego, co to siedzi, a karp tylko, no, także myślę, że coś z tych testów wiemy. Na fluorokarbony całkiem możliwe, że można byłoby połowić, tylko żeby ten spot był dobrze odpalony. A jaki tamten, jaki ten, coś się zaczyna dziać. Coś się zaczyna dziać, przynajmniej u mnie, że zaczyna być słabiej. To jeszcze sobie może wrzucę na chwilę. Fluorokarbon mógłbym dać na ten zestaw. Ten będzie próbkowy, niech będzie dalej z tą plecionką, a tam mógłbym dać fluorokarbon tak jak na tym lewym zestawie, żeby zobaczyć, chociaż pewnie na złość. Patrzcie, co tam pływa obok tej żyłki. To jest F1, dobrze widzicie. No, tak też można. Także może jak poleży dłużej, to też się odzywa ryba. I co? W ogóle taka pora teraz wpadła nagle, że rząd F1. I co ja mam powiedzieć na ten temat? Ktoś może z was próbował, możecie to w komentarzu opisać. Testowaliście jakieś inne plecionki, inne przypony z innego materiału niż fluorokarbonek na F1? No, to możecie zostawić informację w komentarzu dla wszystkich. Ja sobie sprzedam tu rybki. Bez szału będzie. Mamy 40 tutaj. Kwolek mógłby jakiś wpaść. One tu dalej biorą też podobno na tych brzozach. To byłoby więcej kasy. Tam coś bierze. Ile ja jestem? Godzina 13. Tu jeszcze będzie jakaś rybka. Ciekawe. F1. Zobaczcie. I siadła sobie na fluorokarbonie. Tutaj też jest F1 na tej żyłce, na którą narzekałem, że nie biorę. Nagle zaczęło się dziać. A tutaj to też jest F1. 3 pod rząd F1. 3 na różne przypony. Mocno zmiana, aż tak mocno zmiana na ten dokładnie rodzaj haczyka. Bez znaczenia wielkość haczyka, ale dokładnie rodzaj ten haczyka. Tak jak ostatnio mi oddawał, tak teraz oddaje? Mi się wydawało, że dobrze wymyśliłem, dobrze trafiłem ostatnio z tym haczykiem, ale aż tak? Czy niekoniecznie aż tak wielkość ma wpływ, ale też dokładnie ten rodzaj. Też było swego czasu te takie szare używaliśmy i one też fajnie oddawały, nie? Dobra, ja mam 574, ten lampasowy podbija wynik, to co mówiłem prędzej, że tak będzie. Tych F1 na koniec też mi podbił wynik. Tu w kawiarni coś było. No to tak. Tam wydaje mi się, że można byłoby łowić. Trzeba byłoby jeszcze raz sprawdzić dokładnie na ten sam rodzaj haczyka, co teraz używam. Na tamtych kordach, tych pierwszych. No i co? Dajcie znać w komentarzach, jak tam u was. A ja tymczasem kończę. Dzięki za obejrzenie.
O, tu jest skarbik zwykły. No i na razie.